Siema, tu Wahacz. Zapraszam na film z wrażeniami z pierwszych jazd modelem Alpine A390 GT, czyli samochodem mającym trudne zadanie, ponieważ przez ostatnią dekadę Alpine kojarzyło się z bezkompromisowym, dwuosobowym spalinowym modelem A110, który przechodzi już jednak do historii, a marka skupiła się na elektromobilności i w związku z tym nowym, flagowym Alpine ma być właśnie A390. Jest ono 5-miejscowym, elektrycznym, podwyższonym crossoverem, ze względu na linię boczną określanym przez producenta fastbackiem, który jednak według twórców ma zachowywać sportowego ducha A110. Sprawdźmy, czy to się udało. Pod kątem stylistycznym pewnych rzeczy się nie przeskoczy i nowy, mający 461 cm model będzie inny i nie tak unikatowy jak A110, ale nie zmienia to faktu, że A390 jest naprawdę ładnym samochodem moim zdaniem z opływową linią boczną i fajnymi detalami jak na przykład wloty na masce. Chociaż też ze względu na zniknięcie charakterystycznych okrągłych świateł z przodu, na pierwszy rzut oka trudno jest powiedzieć, że mamy do czynienia z Alpine. W testowanej wersji GT dostaje się 20-calowe felgi, opcjonalne 21-calowe, które pokazuje są za 7800 zł ekstra. W kabinie dostrzec można, że Alpine jest częścią koncernu Renault, ponieważ ogólny projekt deski rozdzielczej czy ułożenie ekranów nawiązują do dużych SUV-ów tego producenta, co wciąż jest krokiem w dobrą stronę, biorąc pod uwagę, że we wnętrzu A110 mieliśmy niektóre elementy przeszczepione ze starego Clio czy Daci. Aby wyróżnić A390 wprowadzono jednak trochę zmian. Przede wszystkim na tunelu środkowym mamy przyciski do wyboru biegów niczym w A110, co jest bardzo miłym dodatkiem. Kolejne nadprogramowe przyciski znaleźć można na kierownicy. Czerwony służy do aktywacji trybu Overtake. Pozwala on przez 10 sekund wyzwolić maksymalną moc samochodu i ostrość reakcji na gaz, bez konieczności odpalania trybów sportowych. A390 jest na tyle zrywnym samochodem, że w ruchu ulicznym ta funkcja realnie aż taka niezbędna według mnie nie jest, ale fakt zostaje, że to sympatyczny bajer, a jakby ktoś zabrał ten model na tor, to tam może mieć bardziej realne zastosowanie. Niebieskie pokrętło z kolei odpowiada za wybór stopnia rekuperacji energii. Wygląda ono naprawdę fajnie i dodaje uroku kierownicy. Niestety względem zwykłych łopatek jest wyraźnie mniej wygodnym rozwiązaniem. Za to żadnych zastrzeżeń nie mam do samej kierownicy, która jest gruba, pokryta przyjemną w dotyku skórą, ma sygnalizację pozycji 0 i świetnie leży w dłoni. Poza tym układ przycisków jest taki jak w Renault, czyli moim zdaniem wygodny. Z lewej strony obsługuje się asystentów bezpieczeństwa, a z prawej elektroniczne zegary. Do multimediów oddelegowany jest joystick pod kierownicą. Wspominane elektroniczne zegary mają układ informacji znowu jak w Renault, tylko z wyraźnie zmienioną grafiką, moim zdaniem bardziej elegancką. Nie ma tutaj zbyt wiele niestety dodatkowych sportowych wskaźników, ale pod kątem funkcjonalnym wszystko jest, informacje o jeździe czy możliwość wyświetlenia mapy. Na ekranie środkowym zastosowano taki sam zabieg, to znaczy oprogramowanie z Renault ze zmienionym motywem. Trudno jest mi to krytykować, bo system Open Air Link to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku, szybko działające, mające intuicyjny interfejs, a także integrację z usługami Google, dzięki czemu ma się dostęp do mapu Google, asystenta głosowego czy możliwości instalowania innych aplikacji bez konieczności łączenia telefonu. Unikatowa dla testowanego modelu jest sekcja z telemetrią, gdzie można śledzić wiele parametrów związanych z działaniem samochodu, zazwyczaj dla użytkownika gdzie indziej niedostępnych. Mamy także różne wyzwania i poradniki, które pozwalają dopracować styl jazdy. Na zwykłych drogach znowu jest to bajer, biorąc auto na tor, bardziej przydatna funkcja. Kabina samochodu jest dobrze wykonana, mamy wstawki skórzane, są też elementy z włókna węglowego na desce rozdzielczej czy fotelach, ale są to drogie opcje kosztujące 2600 i 6100 zł. Opcjonalne kubełki Sabelta kosztują z kolei 10 900 zł. Wyglądają świetnie, też są wygodne, mogłyby mieć moim zdaniem dłuższe siedziska, ale poza tym są naprawdę dobrze wyprofilowane, umiarkowanie miękkie, w kilkugodzinnej trasie nie mogli im nic zarzucić, ale wciąż są to znacznie bardziej cywilizowane konstrukcje niż w A110, o czym chociażby świadczy ich wyposażenie w masaż. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi miałem jeszcze niewielki, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową było gorzej, ponieważ normalnie się prostując stykałem się włosami spod sufitką, bez dramatu, ale kontakt był, zatem opływowa linia boczna ma swoją cenę. Bagażnik Alpine A390 ma 532 litry pojemności, jest niski próg załadunkowy i bardzo dużych rozmiarów otwór. Te kwestie pokazują, że mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym rodzajem samochodu niż w przypadku dwumiejscowego A110 z jego symboliczną tylko przestrzenią na bagaże.
Inne są też wrażenia podczas prowadzenia. A390 ma dobrze zestrojony układ kierowniczy z odpowiednią precyzją i bezpośredniością, który nawet na krętych górskich drogach dawał radę, ale też jak dla mnie trochę zbyt małym oporem. Te cechy sprawiają, że pokazywany model jest naprawdę dobrze prowadzącym się crossoverem, ale nie unikatową sportową zabawką. O niskiej pozycji za kierownicą A110 też nie ma co tutaj marzyć. Zawieszenie nowego elektryka Alpine jest dosyć sztywne, tutaj czuje się pójście trochę bardziej w stronę sportu, ale zarazem odpowiednio radzi sobie z nierównościami, tak że nie odczuwa się ich w nadmiernym stopniu podczas normalnej jazdy. Znowu dobry, dopracowany poziom. W poprawie właściwości jezdnych pomagać ma rozkład masy 49% na przód, 51% na tył, a także system Torque Vectoring. W A390 GT do dyspozycji dostaje się 400 koni mechanicznych, co pozwala na przyspieszenie od 0 do setki w 4,8 sekundy. Odpowiadają za to 3 silniki elektryczne, jeden na przedniej osi i 2 na osi tylnej. Samochód zbiera się bardzo dobrze, zapewnia więcej niż wystarczające osiągi, czy to na zwykłych drogach, czy na ekspresówkach. Jednocześnie na normalnych trybach jazdy ma dosyć spokojną reakcję na wciskanie gazu, przez co można jeździć nim płynnie, bez starania się i to kolejny jest obszar, gdzie odróżnia się od A110, bo tam doświadczenie bezkompromisowości samochodu było po prostu obowiązkowe, a tutaj można je tylko czasami i w mniejszym stopniu wygenerować trybami jazdy. Jest sportowy i torowy, ten drugi wyłączający przy okazji asystentów bezpieczeństwa. Przechodząc do akumulatorów, to w A390 mamy 89 kWh, co ma przełożyć się na 500-550 km zasięgu w zależności od rozmiaru felg. U mnie na trasie w większości przebiegającej po ekspresówkach, też z fragmentem kilkudziesięciu kilometrów na drogach krajowych, zasięg wynosi około 400 km, przy zużyciu energii w okolicach 22 kWh jadąc w pierwszym wymienionym środowisku oraz 18 kWh w drugim. Moc ładowania wynosi 150 kW, co jest akceptowalnym wynikiem, ale jak na cenę auta można by się spodziewać wyższych wartości. Na trasie szybkie podładowywanie trafiło mi się raz i od 25 do 55% proces ten trwał 13 minut, poniżej 50% samochód wyciągał maksymalną moc, później spadło ono do okolic 120 kW. Cennik prezentowanego modelu na premierę składa się tylko z wersji GT, startującej z ceną 298 800 zł. W drugiej połowie roku dołączy GTS, który cechuje się mocą 470 koni, szybszym ładowaniem 190 kW, a także lepszym wyposażeniem standardowym. GT do poziomu GTS w większości można doposażyć, ale wymaga to dużej dopłaty. Najdroższe elementy wymieniłem, ale na przykład czarny dach kosztuje 6400 zł, telemetryka 2100 zł, jest też kilka elementów dekoracyjnych i prezentowane auto kosztowało ostatecznie około 355 000 zł. Pieniądze dorzucać trzeba głównie za elementy stylistyczne i materiałowe, poziom dodatków funkcjonalnych jest dobry i niczego z istotnych rzeczy nie brakuje, chociaż też na przykład jakość kamer 360 stopni jest rozczarowująca i na tej półce cenowej spodziewałbym się wyższej rozdzielczości, też nie rozumiem czemu widok zajmuje tak niewielką część ekranu. A kamery się tutaj przydają, przyznam, bo przez tylną szybę nie widać praktycznie nic. Do przodu jest lepiej, przy czym tam na minus wypadają słupki, które są masywne i tak ulokowane, że przy lewych zakrętach odczuwalnie ograniczone jest pole widzenia. Za to kształt nadkoli w lusterkach przypomina wyraźnie ten znany z A110, co zakładam nie jest przypadkowe i jest bardzo sympatycznym drobiazgiem stylistycznym. Alpine A390 można już zamawiać, można wziąć je też chociażby w leasingu operacyjnym za 4218 zł miesięcznie u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 4-letnim leasingu z 20% wpłatą własną i 30% wykupem końcowym. Dodatkowo wpisując w uwagach na stronie Wahacz Free można mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Podsumowując, Alpine A390 to auto, którego ocena mocno zależy od oczekiwań. Patrząc na nie jak na bezpośredniego albo chociaż duchowego następcę A110, można się rozczarować, bo jest to samochód o zupełnie innym charakterze, który może być owszem szybki i w ogóle, ale nie dostarczy doświadczeń, które dawała spalinówka, chociaż też widać, że Alpine starało się dodać mu poprawiające właściwości jezdne elementy, zatem może na torze pokaże bezgłośny pazur, tam jednak nie miałem możliwości go zabrać. Z drugiej jednak strony na publicznych drogach w A390 dostaje się dobrze jeżdżącego, dobrze też wykonanego, ładnego, prostego w obsłudze i ponadprzeciętnie szybkiego elektryka ze sporym zasięgiem i jedynie rozczarowującą prędkością ładowania.
Całościowo zatem zalety wyraźnie górują nad wadami, dochodzi do tego jeszcze fajna otoczka budowana przez przynależność do marki Alpine. Za tym wszystkim idzie jednak wysoka cena, bo pułap 300-400 tysięcy złotych to masa pieniędzy, czyniąca to auto propozycją głównie dla entuzjastów, tylko poszukujących czegoś innego niż WAZ-110, bo te dwie konstrukcje, pomimo takiego samego znaczka, pochodzą z kompletnie innych motoryzacyjnych światów. I to wszystko, co przygotowałem o Alpine A390. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!